Witam Was, kochani, serdecznie i jak mnie widzicie bez makijażu, to może oznaczać tylko jedno: tutorial makijażowy. Zapytałam na Instagramie, czy chcecie zobaczyć ten makijaż, jak go wykonać, jaka została użyta tu technika, jak fajnie, sprytnie można zrobić piękny makijaż oczu, dosłownie kilkoma ruchami lub kilkoma zasadami. W każdym razie ja Was serdecznie zapraszam, a ponieważ jedna z Was, Agnieszka, pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie, prosiła, żebym też wykonała cały makijaż twarzy i pokazała, jak to robię, no to dzisiaj będzie cały makijaż. Zrobiłam sobie brwi i przygotowałam, nałożyłam po prostu korektor i zapudrowałam powiekę. A to, jak przygotowujecie sobie brwi, to jest Wasza brocha i tu nie ma jednego sposobu, bo ja powiem Wam szczerze, że za każdym razem maluję inaczej, w zależności od tego, co chcę uzyskać. Ale dobrze, przejdźmy do makijażu, który oczywiście będzie prosty. Oczywiście będzie to tą paletką, której zużycie już jest ogromne i myślę, że jak tak dalej pójdzie, to ją zużyję w tempie ekstremalnym, bo się zużywa mega. Ale wezmę też paletkę Shiseido, ponieważ tu jest piękny, który idealnie będzie korespondował z tym cieniem najciemniejszym z tej paletki, ten. I pokażę Wam bardzo prostą metodę, ale też użyję chyba tego czarnego, bo nie chcę tej metody pokazywać Wam za pierwszym razem z użyciem kredki, mimo że ja mam bardzo dobrą kredkę, to Wy różnie może to być, bo to musi być kredka masełkowa, która się rozściera bez problemu. No i już jest problem, jeżeli takiej nie macie, więc pokażę na cieniu, bo czarny cień każdy z Was w jakiejś paletce powinien posiadać i to będzie najprościej. Najlepszy pędzel to taki kulkowy, zbity. Ja już sobie wtłoczyłam ten cień najciemniejszy z tej paletki i zamierzam go w sposób tapujący, nie rozcierający, wbić. I przesuwam go, ponieważ te cienie są takie, że się same chmurzą, to dobrze, żebyście Wy, znając swoje cienie, też raczej wybrali takie, które się już będą pięknie same praktycznie chmurzyły. I tu już możecie troszeczkę to rozetrzeć. Bardzo też dobrze jest, jeżeli wtłoczycie to aż tu, bo jednak mamy przyciemnić całe oko, a nie tylko zewnętrzną stronę. Wtłaczamy po prostu. Bierzemy następnie jakiś taki w miarę puchaty pędzel, którym sobie poradzimy i pięknie tą tu końcówkę rozchmurzymy, tak żeby to absolutnie nie było zbite. Możecie to już od razu zrobić cieniem, a możecie to zrobić tylko czystym pędzlem, ale fajnie będzie, kiedy to, tu się coś mi roluje, kiedy to po prostu od razu rozchmurzycie. Jak za mocno rozchmurzyliście, to jeszcze gdzieś tutaj dokładamy. Jak gdzieś za mocno pociągnęliście tym pędzlem, to jeszcze dokładamy, żeby tu wszędzie było. Poza Wami zrobiłam sobie drugie oko, tak żeby być na bieżąco. I teraz bierzemy taką paletkę właśnie, w której mamy jakiś czarny cień. Ten czarny cień jest taki trochę ala brązowy, bo to nie musicie mieć stricte czarnego. Możecie sobie pójść w bardzo ciemny brąz, no coś, co będzie bardzo ciemne. I teraz bierzecie sobie skośny pędzelek. Skośnym pędzelkiem najlepiej wejdziecie takim cienkim w linię rzęs. Najpierw zaczynacie od tej właśnie linii rzęs, od przyczernienia, bardzo dobrze linii rzęs, a następnie przy zewnętrznym zaczynacie tę linię pogrubiać coraz bardziej i coraz bardziej. Od razu nawet w taki sposób
blendujący, jak widzicie. Nie robicie żadnej absolutnie jaskółki, kreski, nic z tych rzeczy. Nakładacie tapującym ruchem i przeciągacie ten kolor ku górze. Staram się jak najlepiej Wam to pokazać, żeby to było takie dosyć rozblendowane. Jeżeli nie ma to takiego rozblendowania na granicach jak trzeba, no to bierzecie sobie jakiś taki bardziej puchaty pędzelek i tym puchatym pędzelkiem staracie się to rozblendować, ale zaraz Wam powiem, że nie musicie się właśnie spinać, że jak to nie będzie nawet tak super dobrze rozblendowane, to nic, bo w tej technice chodzi o to, żeby dostać przepiękny, profesjonalny efekt przydymionego oka z pięknym kolorem, w moim przypadku, który bardzo, jak widzicie, podbija tęczówkę, w taki bardzo, bardzo prosty, nie wymagający umiejętności sposób. I teraz już na tym oku to zrobiłam, co będę teraz Wam pokazywała na tym. Widzicie, mam nadzieję, znaczącą różnicę, jak tu wyszło już miękko. O co chodzi? Po to jest nam właśnie ten cień. Ten cień będzie robił za przykrywkę dla tego czarnego cienia. Po co taki zabieg w ogóle wykonujemy? Otóż to spowoduje bardzo miękkie przejście, bardzo delikatne i miękkie smoki. Nie jest wtedy ważne, czy dobrze miękko położyliście tą czarną kreskę, czy nie. Po prostu ten cień spowoduje, że to wszystko się ze sobą zblenduje i dostaniecie właśnie tak bardzo miękki efekt, a jednak smoky. I teraz ja zrobię dokładnie tak samo dół powieki, czyli najpierw nałożę ten cień, później przydymię przy linii tym czarnym, troszeczkę go bardziej tu już rozblendowując, ale znowu, jeżeli nie rozblendujecie, to nic się nie stanie, bo też nałożę na dół to i tym przykryję i to rozblenduję i dostaniemy taki mięciutki właśnie efekt, bez żadnych odcięć i tak naprawdę bez niebywałych umiejętności. Ile tu było ruchów pędzlem? 2, 3 i to wszystko. Dobra, i teraz zajmiemy się wewnętrznym kącikiem, bo zrobiłam sobie dół. I jeszcze jedna rzecz. Możecie sobie kredką doczernić od spodu linię. Wtedy po prostu mocniejszy efekt uzyskacie, ale nie robiłabym dołu. Dół zrobiłabym jasną, jasną kredką, po to, żeby oko w jakiś sposób jednak jeszcze otworzyć. To daje bardzo dobry efekt właśnie przy takich smoki. Wcale nie trzeba na czarno robić tej linii. I wewnętrzny kącik. Oczywiście ja użyję tego jasnego cienia, bo on jest po prostu rewelacyjny. Więc biorę sobie nieduży pędzelek. I nabieram ten cień. I tak dosyć bogato pakuję go w wewnętrzny kącik. Troszkę tu przesuwając, ale też nie jakoś mocno, jednak żeby to był wewnętrzny kącik. Dobrze jest jednak go rozjaśnić, a szczególnie jak się ma dojrzałą powiekę, bardzo dobrze jest go rozjaśnić. Ten cień naprawdę ma moc i za to go uwielbiam. I nie wiem, czy tak chcę skończyć tę paletkę, no ale podjęłam się, to tak będzie. I teraz możemy jeszcze doładować
dosłownie tapując tylko ten wewnętrzny kącik, po to, żeby taki był mega jasny właśnie. A jeżeli chodzi teraz, bo uważam, że w tym makijażu bardzo ważny jest też łuk brwiowy. I jak gdzieś tutaj miałam taki pędzelek, o mam, nie, to nie ten był, o mam. Jak weźmiecie sobie taki puchaty, ale płaski pędzelek, zamoczycie go w rozświetlaczu i sobie po prostu delikatnie przejedziecie tu przy tym łuku brwiowym, to uzyskacie ogromną świeżość tego makijażu i to taką niezaprzeczalną. Także ja teraz sobie przyczernię rzęsy, normalnie tuszem i przyjdę do Was, będziemy robić twarz. Możecie oczywiście jakieś dorzucić sobie kępki, czy cokolwiek tam chcecie. W każdym razie możecie też dolne rzęsy na czarno pomalować. Ja nie lubię tego ani przy zmywaniu, ani ogólnie mam wrażenie, że tak, niby otwiera to oko, ale jednocześnie obciąża, więc ja generalnie nie maluję. Ja też mam tu taki problem, bo robiłam na pewno zbliżenia, że schodzi mi skóra. To jest wynik pielęgnacji, które nakładam na powieki. Jestem zmuszona, słuchajcie, po treningach bardzo się pocę i się wysalam. Pot jest słony, więc po prostu mam słoną całą twarz i zaczęły mnie piec powieki, więc muszę je bardzo mocno smarować i te smarowanie kończy się właśnie takimi temacikami. Dobra, ale poczekajcie, zanim podkład, to co ja wyprawiam? Chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę zakochałam się w tym produkcie. To jest właśnie Lift Serum Concealer 2 w jednym 0C Cool Ivory Brush Up. Chciałam to kupić online, nie ma. Jest wszędzie wykupiony ten produkt, więc ja jestem załamana, ale poczekam, może wróci, bo on się zachowuje jak krem. I on naprawdę w nic nie wchodzi. On jest tak ultra leciutki. Najlepiej wklepać go palcem i zabrać gąbeczką nadmiar i normalnie można tego nie przypudrowywać. No generalnie nic nie trzeba z tym robić. To jest naprawdę genialny produkt obecnie. Mój najlepszy. Tuszek La już się chowa, jest używany pod makijaż oczu, raczej na powieki, a to jest właśnie pod oko. Uwielbiam. I teraz mój ukochany podkład z Diora w sticku. Wy widzicie go żółtego, ale to jest dobry kolor dla mnie, dlatego że ja generalnie od kiedy schudłam mam żółte podtony skóry. Zawsze byłam neutralna, a teraz ewidentnie mam żółte podtony. No i z tymi żółtymi raczej wyglądam lepiej według mnie. A poza tym on rozprowadzony, przypudrowany nie jest już taki zły. Ale oczywiście też używam podkładów. Ostatnio dostałam do jednej z przesyłek ten podkład. Słuchajcie, nie używam raczej takich tanich, bo zawsze to się kończyło jakimiś wypryskami u mnie na twarzy. Ale teraz nie kończy się żadnymi wypryskami. Użyłam już go. To jest Liren Vitamin Glow. I faktycznie to jest glow, on się zachowuje jak serum pod takie bardzo silnie rozświetlające, tylko że bez drobin, a po prostu jakby te rozświetlenie jest z takiej dziwnej konsystencji tego produktu. I powiem Wam, że generalnie bardzo dobrze leży i mimo, że jest takie rozświetlający, to on świetnie się utrzymuje. W ogóle się nie ciastkuje i nie wyświeca. Genialny dla mnie produkt, naprawdę. Moim zdaniem genialny. Dobra, no i ja się dobrze czuję w tym żółtym. Co mam Wam powiedzieć? Mam takie podtony, no. Wy źle trochę to widzicie, ale no generalnie moja szyja też jest taka dosyć żółta. Tu wszędzie jestem taka dosyć żółta. Wy mnie widzicie różową, nie wiem dlaczego. To coś jest przekształcone, w ogóle tak nie jest. Nie jestem wcale różowa. Najbardziej różowe to faktycznie mam dłonie, ale całe ciało mam bardziej z podtonami żółtymi. No, w każdym razie
Ja jeszcze go właśnie tak bardzo dobrze sobie doklepuję, żeby wszędzie wszystko było równo. Bronzer też w sticku. Szybka akcja bez nie wiadomo czego, bo on się po prostu wklepuje rewelacyjnie. A teraz spójrzcie też na moje oczy. Jakie mam intensywnie niebieskie. I to jest właśnie za sprawą koloru cienia, nie? Który podbił mega tęczówkę, więc warto jest podbijać swoją tęczówkę kontrastującym kolorem. Jeżeli macie oczy piwne, mam na myśli tu na przykład Gosię, to niebieski będzie Twoim kolorem, który będzie Ci podbijał bardzo kolor Twojej tęczówki. Czyli kolor przeciwstawny z palety kolorów, z koła kolorów podbije Waszą tęczówkę. Ja myślę, że już Wy wszyscy to wiecie, nie muszę takich rzeczy chyba mówić, co? Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie muszę. Staram się, żeby nigdzie nie było, wiecie, odcień żadnych, żeby to tak naturalnie przybrązowienie było. Dobra, jeżeli chodzi o róż, to Rare Beauty sobie wyjmę, bo też tak myślę, żeby może go troszkę skończyć, a na niego oczywiście nałożę te cienie jako róż, jako przedłużenie tego makijażu po prostu, ale teraz wklepię gąbeczką, to on się nie będzie tak napigmentowany. Gąbeczka dosyć sporo go zabierze, więc tyle tylko co. Jakaś już będzie baza pod. On też w sumie kolorystycznie dobrze pasuje. No i na to wszystko trzeba puder. Ja mam Pat McGrath ukochany puder pod oczy i też zamierzam go użyć pod oczy, ale już kończę, jak widzicie. Prawie nie ma, bo to już jest ta blaszka metalowa, więc naprawdę jest na wykończeniu i to jest już mój trzeci puder Pat McGrath, który wykańczam. To jest puder wypiekany, on na długo wystarcza, no ale przy codziennym stosowaniu to myślę, że wiadomo. Tu jest mieszanka Dr. Irene Eris i tego pudru YSL. Wolę sam Dr. Irene Eris, no ale staram się ten YSL jakoś też trochę zużyć. Dużo go kładę i przypudrowuję strefę tę bardzo, bardzo mocno. Pięknie to wygląda. Od razu taki, widzicie, blur. No i tu troszkę przejadę już. Tu też mocno daję, a tu już tylko resztką jakby przejeżdżam. Chociaż nigdy nie pudrowałam boków twarzy, ale teraz pudruję, żeby tak delikatnie nałożyć później pudrowe kosmetyki. Co za tym idzie? Wezmę sobie znowu Dr. Irene Eris, najlepsza paleta ever. Też już jak widzicie wypłaszczone. Używam tego nagminnie, więc da się takie palety, słuchajcie, zużyć. Jeżeli będziecie codziennie ich używać, to jak najbardziej da się to zużyć. A ja się ostatnio na nią uparłam, bo już ją mam wiele lat i też trzeba by było troszeczkę zużyć. I teraz ja tylko koncentruję się już tym bronzerem tu, czyli podkreślam już tylko tę strefę, ale nie brązeruję się już nie wiadomo jak. Tu też nie, no bo miałam ten kremowy, dlatego uważam, że nakładanie kremowych jest fajne, bo później tym bronzerem to już tylko robicie taki delikatny zarysik. Różu tu nie używam i rozświetlacz też użyję Diora dzisiaj i użyję ten różowy. Ten różowy też poszedł tu i jak widzicie te łuki brwiowe robią swoje. Ale dobrze, róż użyjemy sobie tą paletkę i ja biorę taki duży pędzel, bo ja maczam w każdym z tych cieni, nawet w tym, który się świeci, bo tu jest jeden taki świecący i po prostu nakładam, trochę zahaczając, słuchajcie, o tę strefę, gdzie jest makijaż oka.
po prostu jadę, nie? Tu trochę drobin będzie, ale to tylko takie drobiny, że za bardzo ich nie widać, dlatego jak najbardziej rozświetlacz nakładam. Biorę ten rozświetlacz Dior i nakładam. O. Natomiast zawsze biorę jeszcze dupkę gąbeczki, na której był puder i to wszystko uspokajam, bo mnie drażni, jak to potrafi się odcinać i też taki placek po prostu być rozświetlacza, więc ja wolę 20 razy przejechać wszystko tutaj, wiecie, jeszcze raz, żeby tylko miękko ten makijaż wyglądał. No i dobra, i zostały mi tylko i wyłącznie usta. I genialnym po prostu kolorem ust tak naprawdę do tego makijażu jest zawsze ta pomadka. To jest oczywiście NAM Iconic Matte Lipstick numer 10 Angel. I teraz mam tu gdzieś do niej, poczekajcie, bo nigdy nie wiem, która to jest ta. Mam do niej konturówkę, ponieważ mam asymetrię ust, muszę ją w miarę wyrównać, w miarę oczywiście. I teraz robię tak. Zmiękczą to wszystko. Z nią się akurat tak da. I macie już podkoloryzowane całe usta. I teraz jeszcze nakładam to. Ona się zmatowi, bo to jest pomadka matowa. I będzie przepięknie wyglądała i moim zdaniem właśnie pięknie podbija cały ten makijaż. Tak by to się, słuchajcie, prezentowało. Bardzo, bardzo prosty makijaż, bardzo prosta technika i metoda. No i takie właśnie, zależy mi, żeby tutaj takie sprzedawać. To jest niby makijaż smoky, mocniej podkreślający oko, ale wykonany w sposób bardzo prosty, który wygląda mega, mega profesjonalnie. Dajcie znać, czy wszystko dla Was było zrozumiałe, czy się dobrze bawiliście i dzięki za dzisiaj. Buziaczki. Pa, pa!